Zrobimy sobie dzisiaj codzienny, wiosenny make-up, taki, który zrobiłabym sobie, gdybym mogła wyjść z domu. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku. Witam się z wami w moim fantastycznym nakryciu głowy, bo nie dosyć, że siedzę w domu zamknięta, to jeszcze zamykają fryzjerów i próbuję jakoś zamaskować mój odrost. I tak będę musiała wam go pokazać, bo nie będę się oczywiście malować w tej huście, ale staram się być kreatywna i coś z tym robić. Dobra, nieważne. Całość oczywiście zaczniemy od pielęgnacji. Buzia jest oczywiście umyta. Teraz tonik. Tutaj mam tonik z Shy-Deer, zakładam jeszcze końcówkę. Ja zawsze sobie przelewam do takiego pojemnika z atomizerem. Kilka warstw. Jeśli ktoś oglądał film o Glowy Skin, to wie, dlaczego nakładam kilka warstw. Myślę, że na 7 warstw nie starczy mi tego produktu, ale tak ze 3-4 do makijażu dziennego jak najbardziej. Teraz ochrona przeciwsłoneczna i obecnie używam tego żelu, dosyć popularnego ze Skin 79 Waterproof Sun Gel. Ogólnie strasznie nie lubię jego butelki. Dajcie znać, czy wasz egzemplarz też tak ma, bo jest strasznie taki klejący. Super, to jest nieprzyjemne. Jeśli chodzi o sam produkt, no to ogólnie powiem wam, że jestem z niego zadowolona. Bardzo jest taki delikatny i ładnie na nim siedzi make-up. Natomiast nie za bardzo podoba mi się to, że nie ma takiego naturalnego składu, a to by mnie bardziej usatysfakcjonowało, więc na pewno przy następnym zakupie zdecyduję się na jakiś inny krem. Ogólnie zawsze właśnie jak chcę kupić jakąś pielęgnację, to wchodzę na grupkę na Facebooku ABC składów, coś takiego i tam zawsze sobie wyszukuję to, co mnie interesuje, no i sprawdzam, czy jest warte wydanych pieniędzy, czy nie. Dziękuję. I na krem z filtrem leci jeszcze jakiś jeden krem. W moim przypadku Shy-Deer naturalna maseczka do twarzy Beauty. Bardzo lubię ten krem na dzień, już mi się kończy. Jak widzicie, ten krem ma taką tendencję do bielenia się, szczególnie w trakcie rozcierania i też jak się nałoży więcej, to właśnie dłużej trzeba poczekać, no bo on musi się wchłonąć, żeby tego białego nie było, ale ogólnie ja bardzo lubię tę markę. Marka Shy-Deer jest polska i ma bardzo dobre, naturalne składy, tak więc lecimy więc z podkładem i jeśli chodzi o nie tylko sam wiosenny make-up, ale ogólnie u mnie o jakikolwiek dzienny make-up, to zawsze stawiam na rozświetlające podkłady i zazwyczaj wybieram któryś z tych 4. Każdy z nich różni się od siebie odrobinkę, więc to wszystko zależy, na co mam akurat nastrój. Podkład z Paese to jest bardzo delikatny, przepiękny podkład, jeden z moich totalnych faworytów, jak nie najulubieńszy. Uwielbiam go, jest taki, ma średnie krycie, pięknie wygląda na co dzień, pięknie wygląda upudrowany, pięknie wygląda na zdjęciach nieupudrowany i nigdy nie zrobił mi żadnego kuku z żadnym podkładem, zawsze wygląda perfekcyjnie i w ogóle przez to, że ma takie właśnie dosyć delikatne krycie, to prawie wszystkie kolory mi odpowiadają, plus jest taki pięknie też nawilżający i jest tani, bo kosztuje 35-36 zł, tak więc to naprawdę nie jest dużo. Kolejne gagatki już są z Rossmana i mamy tutaj Rimmel Lasting Radiance. To wam mówiłam na Instagramie. On jest też bardzo ładny. On jest z drobinkami delikatnymi. Tak więc tutaj musicie lubić i mieć też, nie wiem, nastrój na takie wykończenie. Nie są one mocno widoczne. To nie jest tak, jakbyście pomieszali brokat z podkładem. Natomiast jeśli wyjdziecie na słońce, no i weźmiecie sobie lusterkę i będziecie się przyglądać skórze, to zobaczycie takie delikatne drobinki. Przepięknie to wygląda, naprawdę. Jest bardzo subtelne i przepiękny daje efekt. Maybelline, ten Luminos mi się sprawdza, słyszałam różne tutaj opinie i też słyszałam, że po tym Luminosie osoby niektóre wysypało, tak więc uważajcie, mi się nic nie stało, ale takie słyszałam opinie i jeśli chcę mieć coś bardziej mocniej kryjącego, takiego bardziej satynowego, to Eveline Wonder Match, mimo że on właśnie jest satynowy, to dalej pięknie wygląda na skórze, jest bardzo lekki, więc to jest taka powiedzmy bardziej wieczorowa wersja u mnie, więc tego na pewno nie będziemy dzisiaj używać. Chciałam użyć sobie Maybelline, szczerze, ale może pomieszam go z Rimmelem, bo ta setka jest dla mnie obecnie ciut za ciemna, a z tym myślę, że będzie to dobrze wyglądać.
Jeśli mnie oglądacie, to możliwe, że zwróciliście uwagę na to, że praktycznie w ogóle nie używam gąbek. Też często dostaję pytania o to, jaki pędzel polecam, bo wam się robią smugi i w ogóle. Ja powiem wam, że praktycznie każdym pędzlem takim większym byłabym w stanie nałożyć podkład. Sprawa wygląda tak, że przy aplikacji pędzlem możecie najpierw oczywiście rozprowadzać podkład takimi posuwistymi ruchami, ale na sam koniec i tak musicie wszystko jakby wklepać i doklepać. Jeśli dalej nie podoba wam się efekt, który wyszedł finalnie po pierwszym nałożeniu, to odczekajcie chwilę, nie wiem, minutkę i potem weźcie świeży pędzel i doklepcie całość. Dzięki temu też trochę zdejmiecie nadmiar, bo smużenie może wynikać z tego, że troszkę za dużo podkładu nałożyliście. I takim czystym pędzlem można sobie to zdjąć i uratować make-up. Korektor, ostatnio mój ulubiony, to jest Vibo Forever Better Skin. Sięgam po niego cały czas, ale wybieram trochę ciemniejszy odcień, to jest 4, więc chyba jeden z najciemniejszych, bo skubany jest super napigmentowany, tak więc jeśli weźmiecie coś bardzo jasnego, to będzie bardzo jasno. Natomiast widzę też tendencję i na TikToku, i na Instagramie, że zupełnie inaczej nakładamy teraz korektor. Kiedyś nakładało się go bardzo dużo, tutaj w takim trójkąt, teraz jedziemy tylko w kąciku i tutaj i można też pod brew. Teraz brwi i niezwykle cieszę się z tego, że wyszło coś nowego z NYXa, bo ja mam takie fazy, jeśli chodzi o brwi i o to, jak je maluję i one tak na przestrzeni roku właśnie się zmieniają i kiedy nadchodzi lato, to albo maluję je delikatnie cieniem, znaczy podkreślam brwi cieniem, albo używam pisaków. I do tej pory bardzo lubiłam takie mazaki z Rimmela, super są. Natomiast kilka dni temu w paczce dostałam pisaczki z NYXa i te mają zdecydowanie bardziej cienką tą końcówkę. Używałam już tego najjaśniejszego i wypadł naprawdę fajnie. Teraz podkreślę sobie mocniej brwi tym takim ciemniejszym. Kolejna nowość z NYXa, czyli The Brow Glue. Jest to coś, co robi Schauf na TikToku, w ogóle w internecie. I powiem wam, że już używałam tego raz i no, jest naprawdę mega spoko. Trochę mało się wydaje produktu w tym opakowaniu. Podobny efekt daje jak klej do peruk z Got2b. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś używał tego produktu na brwi. Ja tak, bo moje brwi są naprawdę uparte. Nakładam bardzo delikatnie, ponieważ nie chcę tych brwi przykleić do skóry, plus właśnie już raz używałam tego i przez przypadek nałożyłam za dużo i ten produkt lubi rozpuścić to, co jest pod spodem, tak więc naprawdę delikatnie. Lecimy dalej i teraz czas na płynne róże. Osobiście nie wyobrażam sobie wiosennego make-upu bez różu, musi być go dużo, musi być wszędzie i musi się błyszczeć, tak więc najpierw zaczynam od tintów. To są tinty z Benefitu akurat. Pomieszam sobie Go Go Tint i Posy Tint. Dam też odrobinkę podkładu, bo te produkty jak się za szybko nie rozblenduje ich, to lubią potem, wiecie, zostanie plama, więc ja wolę je zawsze pomieszać z kropelką, naprawdę z minimalną ilością podkładu i wtedy jest gitara. Zrobiłam, słuchajcie, swoje pierwsze w życiu zamówienie na pigmentowe lowe i zdecydowałam się na jeden pigment. Jest to kolekcja Patyny Makeup i ja zdecydowałam się na lenistwo. Jest to taki bardzo euforiowy pigment. Jak nie łapie go światło, to praktycznie go nie widać, a jak go złapie światło, to jest właśnie taki kosmiczno-niebieski, tak więc nałożymy go sobie na całą powiekę. I druga rzecz, która niezwykle mnie fascynuje i uważam, że ten kolor jest przepiękny, to jest taki pastelowo-neonowy eyeliner. I uważam, że na wiosnę to będzie świetne. Nie wiem za bardzo, czy to się z wodą robi. Pigment kosmetyczny do makijażu. No nie wiem. Użyję sobie najpierw glitter bazy, to jest akurat z Lovely, pod ten pigmencik, bo chcę, żeby się mocno przykleił, żeby dawał mocny efekt. Dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. No tu wygląda niesamowicie. Właśnie najbardziej niesamowite jest to, że serio, kiedy nie łapie tego światło, to ma się wrażenie, że tam nic nie ma, a trzeba ładnie głową obrócić i wtedy jest po prostu taki niesamowity, księżycowy blask, ja bym tak to nazwała. Dobra, biorę teraz ten pigment. Psikam, słuchajcie, trochę tonikiem do środka, bo to jest takie bardzo suche. Wygląda, jakby właśnie miało z wodą się mieszać, a nie z Duralinem. I ogólnie na razie jest spoko. Chyba tak, chyba da radę. Jest to odcień pastelowy zielony. Jest też dużo innych kolorów, tak więc myślę, że się zdecyduje na więcej. Znaczy, no zobaczymy, jak to się będzie zachowywać na oku. O dobra, ja już się zakochałam. Czy wy widzicie to połączenie kolorów? W ogóle ten fioletowo-niebieski pigment z
z tym pastelem. Jest bardzo fajny, przynajmniej na razie ta farbka, ja bym tak to nazwała, bo jest taka bardzo gęsta. Mam nadzieję, że nie będzie, wiecie, się tak kruszyć, jak na przykład eyelinery z NYXa. Powiem wam tak, po pierwszym użyciu jest to produkt, który... Znaczy no, ja używam jakby wody do rozcieńczenia, tak więc dosyć szybko wysycha, ma właśnie taki farbkowy feeling, więc kiedy nałożycie bardzo cienką, taką rozwodnioną warstwę, to może być, może nie dać wam wtedy takiego pełnego krycia. Ja dołożyłam trochę więcej, jakby drugą warstwę nałożyłam na to. Na razie jest spoko, wchodzi trochę jakby w zmarszczki na powiece, ale nie jest to nic jakiegoś takiego bardzo nieładnego. Pamiętajmy też, że czarne eyelinery zazwyczaj są ciemne, więc wtedy tak tego nie widać. To jest bardzo jaśniutkie, natomiast na ten moment wygląda świetnie i to, jaki to ma kolor i intensywność, że serio jest takie. Mega szacun. Lecimy teraz z tuszem i mój ostatni ulubieniec to L'Oreal Air Volume. Za każdym razem, jak go sobie nałożę, to pytacie, co to jest i serio, jest to świetny tusz, natomiast daje on taki efekt trochę takich pajęczych rzęs, nie w złym sensie. Mi się na przykład ten efekt mega podoba. Trochę skleja te rzęsy, ale mimo wszystko i tak rozdziela, jakby... No nie wiem, zaraz zobaczycie różnicę. Ja bardzo go lubię i osobiście kocham ten efekt. Kończymy teraz twarz, czas na kontur. Do konturowania użyję mojego ukochanego Trio, to jest już nowe. Trio z Pierre René. Najpierw odrobina tego chłodniejszego, a później tego cieplejszego. To jest nówka sztuka nieśmigana jeszcze, ale uwielbiam ten produkt. Mój poprzedni egzemplarz. Rozświetlacz akurat mi wypadł, ale no widzicie, jak mocno zużywam bronzery. W sumie, skoro już wyciągnęłam ten, no to użyję tego. Ok, i teraz odrobinka tego cieplejszego wpracowuję w pędzel i tylko tak delikatnie. Obecnie jestem troszkę blada, więc muszę uważać z takimi bardziej brązującymi bronzerami, żeby nie przesadzić. Róż obowiązkowo z drobinkami. Nie wyobrażam sobie wiosennego looku bez mega rozświetlenia, tak więc róż też musi być rozświetlający. Użyję sobie dzisiaj tego z Paese. Ten rozświetlacz też jest bardzo fajny, więc w ogóle jest to mega spoko takie duo. I teraz puder. Jest to make-up dzienny, więc pudru będzie mało. Użyję sobie Can't Stop, Won't Stop, bo on naprawdę bardzo fajnie się zachowuje i nałożę go sobie oczywiście pod okiem. I zawsze też takim pudrem czyszczę sobie na przykład kontur, jeśli zdarzy mi się zjechać za nisko czy coś, więc jest to spoko opcja. Tutaj też na żuchwie, bo często gdzieś dotykamy tą strefą. I czółko odrobinę. I jeśli chodzi o usta, to mój ostatnio ulubiony set to kredka Pierre René, obecnie 07 i błyszczyk z Maybelline Lifter Gloss. Przepiękny jest ten kolor. Zerwałam naklejkę, a nie, tu jest 008 Stone. Mega wygląda, jest to taki błyszczyk bardziej kryjący, ale bardzo fajnie. Naprawdę jest taki mega przyjemny do noszenia. Nie klei się i ogólnie z tą kredką pięknie się komponuje. Ok, kochani, make-up skończony. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba. Ja wiem, że może to nie jest dzienny make-up dla każdego, chociaż uważam, że ze spokojem każdy mógłby w takich kolorach chodzić. Wiem, że nie każdy lubi. Dajcie koniecznie znać, jak wygląda wasz dzienny make-up. Ja się bardzo chętnie dowiem. Może kogoś zainspiruje i będziecie przemycać więcej kolorów w swoich codziennych makijażach. Super sprawdzą się na przykład jakieś kredki kolorowe z NYXa na przykład, albo Wonder Swipe z Rimmela. Są to bardzo fajne, takie wdzięczne produkty, które nie są aż tak intensywne, na przykład jak ten eyeliner, ale dzięki temu będziecie mieli trochę więcej kolorów na co dzień. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!